Siema, tu wahacz. Ford, przeprowadzając lifting Pumy, w niektórych obszarach wysilił się bardziej, a w innych mniej. Sprawdźmy, jak te zmiany wpływają na całościowy odbiór tego modelu. Przedstawiać go będę w prawie najbogatszej konfiguracji. Prawie najbogatszą ogólnie, ale najbogatszą powiedzmy normalną, ponieważ mamy tutaj wersję ST Line X, co oznacza sportowy pakiet stylistyczny, a także lepsze wyposażenie funkcjonalne. Nad nią jednak znajduje się jeszcze ST, gdzie usportowienie idzie dalej, z większym utwardzeniem zawieszenia, innymi hamulcami czy kubełkowymi fotelami, a dodatkowo mamy tam topowe wyposażenie. Jeśli ktoś nie chce jednak takiego ekstremum, ale wolałby konkretniejszą Pumę, to tak jak testowa jest akurat, bo w niej też można liczyć chociażby w kwestii wyglądu na podostrzone zderzaki czy ładniejsze 18-calowe felgi. W egzemplarzu testowym zostały one zastąpione opcjonalnymi 19 za 3400 zł, a charakterystyczny niebieski kolor wymaga dopłaty 3800. W obszarze stylistyki nadwozia lifting Pumy nie przyniósł dużych zmian, bo tylko trochę przeprojektowano zderzaki, a najbardziej zwracającą uwagę modyfikacją jest przeniesienie znaczka marki na trapę chłodnicy. Samochód ze swoim oryginalnie zaprojektowanym nadwoziem moim zdaniem od debiutu w 2019 roku specjalnie się nie zestarzał, więc nie oczekiwałem od Forda jakiegoś trzęsienia ziemi w tym obszarze. Wnętrze to obszar, gdzie z kolei w Pumie dużo się zmieniło i Ford miał pewnie dylemat, czy dokleić nowy 12-calowy ekran na górze, jak na przykład w Kudze, czy podnieść całą deskę rozdzielczą i w nią wtopić wyświetlacz. Postawił na opcję numer 2 i jak dla mnie ten poprzedni projekt był delikatniejszy i lepiej pasujący do nadwozia, ale ten nowy też nie jest zły. Taki terenówkowy bym powiedział. Osoby z alergią na odstające tablety w autach na pewno go docenią. Nad ekranami dostaliśmy robiący ciekawe wrażenie materiałowy daszek, który jest jednak otoczony już twardymi i przeciętnie wyglądającymi plastikami. Przeprojektowanie deski rozdzielczej pociągnęło za sobą też dodanie do niej dekoracyjnego oświetlenia. W innych miejscach pozostało ono tak jak wcześniej, to znaczy mamy lampki w drzwiach, na tunelu środkowym oraz w przestrzeniach na nogi. Wciąż nie jest to nic bardzo wyrazistego, ale przez mnogość tych źródeł światła zdecydowanie nie jest tutaj ponuro, gdy jest ciemno. Nie można sterować kolorystyką tych elementów, tak samo jak przycisków i przełączników. One mają zawsze charakterystyczny dla Fordów błękitny kolor, który moim zdaniem jest czytelny i też przyjemny dla oka. W podświetleniu przycisków i przełączników nie ma żadnych braków. Wraz z liftingiem wzór segmentów do jazdy dziennej z przodu Forda Puma ogólnie uległ zmianie. To, co widzicie z 3 drobnymi paskami na dole, zarezerwowane jest dla egzemplarzy z domówionymi matrycowymi światłami LED. Kierunkowskazy boczne umieszczone są tak jak poprzednio w lusterkach. Tylne światła pozostały po staremu, co oznacza dosyć prosty, ale wciąż ładny moim zdaniem kształt świateł pozycyjnych, a także niestety odstające technologicznie od reszty żarówkowe kierunkowskazy, które moim zdaniem przy okazji liftingu powinny być zastąpione diodowymi. Największą zmianą w przypadku świateł jest jednak wprowadzenie matrycowych LEDów, dotychczas w ogóle niedostępnych w tym modelu. Aktualnie wciąż nie będzie to zawsze spotykany element w Pumach, bo w standardzie występuje on tylko w ST, a w innych odmianach wymaga dopłaty 3950 zł, więc sporo, ale bez dramatu jak na ceny tego typu rozwiązań. Zadaniem adaptacyjnych świateł jest takie pionowe wycinanie fragmentów wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani, a aby zarazem maksymalizować doświetlanie obszaru, gdzie nie ma samochodów. Ilość niezależnie wygaszanych stref jest w tych LEDach niezła, zatem precyzja tworzenia świetlnego tunelu jest wystarczająca. Jeśli chodzi o wykrywanie innych pojazdów, to zazwyczaj komputer od razu reagował i przyciemniał środek, tak szybko jak ja bym sam to zrobił. Zdarzały się jednak sytuacje, że miałem wrażenie, że te okolice sekundy, 2 szybciej mógłby zadziałać. Czas ten jest na tyle krótki, zwłaszcza na dłuższych prostych, że wątpię, aby ktokolwiek mógł zostać realnie oślepiony, więc ogólnie oceniam funkcjonowanie LED Matrix w Pumie pozytywnie, ale na przykład w Kudze po liftingu matrycowe światła działały bezbłędnie, już bez żadnych ale. Do mocy świecenia zastrzeżeń nie mam, jest odpowiednio duża. Przejdźmy teraz do obszaru, gdzie w testowanym Fordzie zaszły mniejsze zmiany i mam tutaj na myśli układy napędowe. Przez mniejsze rozumiem usunięcie z gamy 2 jednostek. Pierwszą jest najmocniejsze 1.5 EcoBoost 200 koni, które kiedyś można było zamówić do sportowego ST. Drugą jest z kolei jeden z wariantów silnika przeznaczonego dla pozostałych, zwyklejszych odmian, to znaczy 1.0 EcoBoost 155 koni z manualem.
Litrowa benzyna pozostała jednak dostępna przy mocy 125 koni, zarówno z manualem, jak i automatem, a dla mocy 155 koni mechanicznych oferowany jest wyłącznie automat. Z kolei odmiana ST ma teraz tylko silnik 1.0, ale o mocy 170 koni. W egzemplarzu testowym mamy moc 155 koni i automat i przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Bez względu na to, jaką jednostkę napędową się wybierze, dostaje się w Pumie silnik trzycylindrowy, co łatwo można wychwycić podczas użytkowania, bo 1.0 EcoBoost ma w trakcie przyspieszania bardziej warkoczący dźwięk. Jak na 3 cylindry, jego praca jest przyzwoicie wygładzona, ale jednak w porównaniu z 4-cylindrowymi benzynami różnica na minus jest spora i szkoda, że dla mocniejszych wariantów swoich mniejszych modeli Ford nie opracował też silnika o 1 cylinder większego. Za to do dynamiki 155-konnego wariantu Pumy nie mam żadnych zastrzeżeń, ponieważ auto żwawo się zbiera, też przy wyższych prędkościach. Bez szaleństw oczywiście, ale jest ok i czasami czuje się, jakby miało trochę więcej koni niż sugeruje producent. Zwłaszcza w trybie sportowym, który wyostrza pedał gazu, ale nie podbija aż tak mocno domyślnych obrotów, a tylko trochę, i solidny skok ma miejsce dopiero po ustawieniu dźwigni na pozycję S. I to jest fajne, takie dwustopniowe sportowe ustawienie, skupiające się albo bardziej na ogóle, albo na samym silniku. Skrzynia radzi sobie w porządku, bo biegi zmienia płynnie i też łatwo można wymusić na niej redukcję, aby trzymać obroty w okolicach minimum 1800-1900, bo poniżej tej wartości mały silnik gorzej brzmi i jest bardziej ospały, ale automat ten efekt skutecznie minimalizuje. W skrzyni najbardziej nie podoba mi się praca samej dźwigni, ponieważ mamy wszystkie tryby w jednej linii i tryb sportowy jest tuż pod tym do zwykłej jazdy do przodu. Tutaj jest przycisk, który trzeba nacisnąć, aby przejść z trybu P w jakiś inny, i gdy się go naciśnie i później puści i idzie w dół, no to ta skrzynia blokuje się na D i jest ok, ale osobiście przy każdej zmianie czegokolwiek przy tej skrzyni, co moim zdaniem nie jest złą praktyką, naciskam ten przycisk i trzymam go cały czas i wtedy swobodnie można przejść sobie na S, co na przykład gdzieś tam na parkingach może być nieraz mylące. Na parkingach czy jakichś zawrotkach odczuwalna może być także zwłoka, która pojawia się po przełączeniu z trybu D na R. Wtedy ta chwila, gdy auto nie reaguje i nie zaczyna jechać do tyłu, jest jak dla mnie zbyt duża, aby ją zignorować i przy jakichś szybkich manewrach może irytować. Do przodu jest już ok, czyli sytuacja wygląda dokładnie tak jak przed liftingiem i szkoda, że Ford tego przy okazji odświeżenia nie poprawił. Silnik 1.0 EcoBoost wyposażony jest w miękki układ hybrydowy, który wspomaga odpalanie benzyny czy w skromnym stopniu poprawia dynamikę, ale nie ma tutaj możliwości wchodzenia samochodu w tryb żeglowania, zatem podczas jazdy za bardzo się tej hybrydy nie odczuwa. Najbardziej układ elektryczny zwraca uwagę podczas puszczania gazu i jazdy z umiarkowanymi prędkościami, bo wtedy trochę załącza się rekuperacja energii i auto zaczyna zwalniać. W niewielkim stopniu się to dzieje, więc mnie to nie przeszkadzało, a nawet nieraz dojeżdżając do świateł odbierałem to pozytywnie. Pod kątem spalania 155-konny EcoBoost w Warszawie potrzebował około 6,5-7 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5,5 litra, a na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał 6,5 litra. Większy wyświetlacz pociągnął za sobą zmiany w oprogramowaniu. Teraz dostajemy system Sync 4, który względem poprzednich różni się głównie zagospodarowaniem większej przestrzeni, chociażby można sobie dzielić ekran pomiędzy różne funkcje, a jeśli chodzi o logikę obsługi ogólną, czy też interfejs pod kątem graficznym, to z grubsza sytuacja wygląda tak jak wcześniej, więc jest to typowa ewolucja i nie mam z tym problemów, ponieważ ten system zawsze był taki nieprzekombinowany, rozsądnie zaprojektowany. Teraz wciąż tak jest, jak widać wszystko działa odpowiednio szybko, a ta większa powierzchnia robocza przydaje się podczas chociażby korzystania czy to z nawigacji, czy też na przykład wejścia do menu, żeby dostroić sobie różne rzeczy związane z działaniem samochodu. Bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki większemu ekranowi lepsze niż wcześniej. Dodatkowe cale zostały też wykorzystane, aby na ekranie umieścić panel klimatyzacji, który dotychczas był tutaj w formie fizycznej i wolałbym, żeby tak pozostało, ponieważ było to wygodniejsze rozwiązanie. Na szczęście dzięki temu, że te przyciski wirtualne wyświetlają się cały czas i są w tym samym miejscu, to dramatu z obsługą nie ma, no ale wciąż fakt zostaje, że jest to krok w złą stronę. Też brakuje mi jakiegoś fizycznego albo wysuniętego tutaj
przycisku do zmiany obiegu powietrza. To jest największy zarzut tego panelu klimatyzacji, ponieważ gdy na przykład jedzie przed nami jakiś kopciuk, no to nie chce się przekopywać w menu, aby odciąć jego spaliny od kabiny. Pod ekranem mamy tylko 3 przyciski do odpalania kamer czy odparowywania szyb. Jest to jedyny fizyczny element związany z klimatyzacją, jest także pokrętło do sterowania głośnością. I szkoda, ponieważ chociażby takie rzeczy jak zmiana trybu jazdy, tak jak kiedyś miała swój dedykowany przycisk, tak teraz, żeby to zrobić, trzeba wchodzić do menu, więc ten większy wyświetlacz no jest lepszy niż wcześniej. No ale kiepsko, że jego obecność została okupiona pozbyciem się fizycznych rozwiązań sterujących. Strefa ładująca została kompletnie przeprojektowana. Tutaj mamy indukcyjną matę, która teraz jest nachylona w stronę kierowcy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Po pierwsze, widać smartfon podczas ładowania klarownie, a po drugie, też nie powinno być problemów nawet podczas ostrych manewrów, aby jakoś się on samoistnie przemieścił zbyt daleko. Poza tym mamy dodatkowe USB, teraz jest jedno USB-C, drugie USB-A. Niestety zniknęło złącze 12V, które pojawiło się za to z tyłu wraz z 2 portami USB-C. Wcześniej w ogóle z tyłu nie było niczego do ładowania, więc tę zmianę wypada postrzegać zdecydowanie na plus. Wracając do przodu jeszcze powiem, że w tej części nadwozia wcześniej też były 2 USB. Ten port był ukryty w podłokietniku, teraz tam nic nie ma, jeśli chodzi o ładowanie, i ocena tej modyfikacji jest zależna od tego, kto jak wykorzystywał złącza. Kierownica w testowanym modelu została kompletnie przeprojektowana, jest teraz bardziej kanciasta, a także dziwnie wydłużona w osi pionowej. Wygląda to moim zdaniem wyraźnie gorzej niż wcześniej, zwłaszcza w usportowionej wersji ST-Line ta jej siermiężność nie pasuje. Na szczęście pod kątem użytkowym nie zauważyłem różnic, więc jedzie się tak samo jak z tą starą. No i jak na Forda przystało, w wersji usportowionej mamy wciąż przyjemną grubość oraz wysokiej jakości skórę. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy pozostało za to w zdecydowanej większości po staremu. Jedyna istotna zmiana to zastąpienie przycisku tutaj do wyciszania muzyki tym odpowiadającym za odpalenie obsługi głosowej. Jest to moim zdaniem zła zmiana, ponieważ wolałem sobie tutaj szybko tą muzykę wyciszać, zamiast być zmuszonym sięgania do tego pokrętła. Więc Ford mógł to po prostu zostawić bez zmian. Reszta już bez zmian jest i to jest ok, to znaczy tutaj steruje się tempomatem. Z prawej strony mamy obsługę komputera, sporo jest tutaj całkiem przycisków, ale są logicznie pogrupowane, więc jest ok. Jeszcze w okolicach kierownicy warto dopowiedzieć, że zniknęła prawa manetka, która wcześniej służyła za wycieraczki. Teraz cała funkcjonalność wycieraczek i świateł została skumulowana w manetce lewej. Oczywiście jest to tylko kwestia przyzwyczajenia, ale osobiście wolałem, gdy te funkcje były na 2 manetki rozdzielone. Elektroniczne zegary zyskały trochę inną szatę graficzną, ale bez zmiany sposobu prezentacji informacji, co oznacza, że pomimo tego, że mamy ekran 12,8 cala, to obszary po bokach nie zmieniają się w żaden sposób, więc mogłyby być tam nawet fizyczne tarcze i wyszłoby na to samo, ponieważ dostrajać można tylko to, co będzie na środku. Nie można chociażby wyświetlić tutaj mapy. Jest możliwość wyboru, który będzie nas widok interesował i sobie włączać albo wyłączyć poszczególne karty, więc to jest wygodne. Też dostęp do tych najważniejszych informacji jest czytelny, no ale jak na w pełni elektryczne rozwiązanie nie ma się tutaj czym zachwycać. Większe ekrany w kabinie dostaje się zawsze w standardzie, ale aby doposażyć auto do poziomu egzemplarza testowego, trzeba jednak dołożyć sporo pieniędzy. Bazowa odmiana Pumy wciąż nazywa się Titanium i oferuje ona aktualnie lepsze wyposażenie, bo w standardzie doszła kamera cofania czy automatyczna klimatyzacja, zatem podwyżka ceny o 3000 zł do 110 300 zł przy okazji odświeżenia jest uzasadniona. Też rozsądnym posunięciem w świetle tego jest pozbycie się trochę bogatszego wcześniej Titanium X, bo zwykłe Titanium też można doposażyć opcjonalnymi pakietami, ale nawet bez nich w podstawie dostaje się już akceptowalne wyposażenie jak na auto tego typu. Droższe o 10 000 zł ST-Line wprowadza głównie dodatki stylistyczne, a podnoszące cenę o kolejne 10 000 zł ST-Line X dorzuca też bardziej użytkowe elementy jak indukcyjna ładowarka, lepsze audio czy elektryka klapy bagażnika. Wciąż jednak, aby osiągnąć taki poziom jak w przypadku egzemplarza testowego, trzeba domówić sporo rzeczy i maksymalne wyposażenie oznacza kwotę około 162 000 zł. Przy takim egzemplarzu robi się ciekawa sytuacja, ponieważ topowe ST posiada już praktycznie wszystkie elementy wyposażenia w standardzie. Dostaje się w nim też unikatowe rzeczy jak sportowe fotele, a także mocniejszy silnik i różnica pomiędzy nim a doposażonym na maksa ST-Line X to tylko jakieś 5000 zł. Wciąż jednak mówimy wtedy o pułapie cenowym około 160 000 zł, zatem o dużych kwotach jak na małego crossovera, ale myśląc o i tak wersji na tak zwanym wypasie, warto brać to pod uwagę. W chwili obecnej
własnej Ford proponuje promocje, które zbijają ceny o 12-16 tysięcy złotych, więc jest trochę taniej. Jeśli ktoś zdecyduje się jednak na Pumę skonfigurowaną tak jak egzemplarz testowy, to może mieć ją również w leasingu operacyjnym za 1661 zł netto miesięcznie w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free mogą mieć bonus w postaci darmowego podstawienia auta pod wskazany adres. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Jeśli ktoś wybierze usportowione odmiany ST-Line, to musi liczyć się również z montażem na pokładzie usztywnionego zawieszenia. W egzemplarzu testowym zostało ono zestawione z większymi felgami i przekłada się to na fakt, że jest on jak na podwyższonego crossovera już wyraźnie twardy. Nie jest to poziom jakichś hot hatchy, ale jeśli ktoś poszukuje bardziej bujającego, miękkiego pokonywania nierówności, to ST-Line nie jest stworzone dla takiej osoby. Wybierając je jednak świadomie, dostaje się dobrze trzymające się w zakrętach auto, w którym podwyższonego nadwozia specjalnie się nie czuje, co pozytywnie wpływa na wrażenia z jazdy. Efekt ten powoduje również układ kierowniczy, który wciąż jest dosyć neutralny, więc auto prowadzi się przewidywalnie, ale jak na Forda przystało, mamy tutaj całkiem bezpośrednie reakcje i brak luzów. W trybie sportowym dochodzi też większy opór stawiany przez kierownicę, ale niestety nie ma tutaj ustawień indywidualnych, przez co na co dzień i tak trzymałem się normala. W mieście kierownica pracuje w Pumie z dosyć niewielkim oporem, a samochód całkiem zdecydowanie reaguje na jej ruchy. Dodając do tego niezbyt duże wymiary, to znaczy 420 cm długości i 177 cm szerokości, dostaje się auto, na które ja jeżdżąc po mieście nie narzekałem. Też wyczuwalność nadwozia na parkingach jest rozsądna. Przez opływową bryłę nie widać tutaj co prawda za bardzo maski z perspektywy kierowcy, tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, ale nie utrudnia to życia, biorąc pod uwagę gabaryty nadwozia. Jednym z elementów płatnych ekstra, które podbijają cenę testowanego egzemplarza, są kamery 360 stopni. Oferują one niezłą jakość, a także spore możliwości personalizowania widoków, bez żadnych wymyślnych w stylu 3D, ale wszystkie najważniejsze użytkowe są. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu znalazł się szklany dach dwuczęściowy za 4390 zł. Mamy w nim dwie manualnie regulowane rolety, ale frontowa część jest otwierana elektrycznie. W naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj pod taflą szkła i wtedy mam jeszcze taki margines, ale gdybym trochę przekrzywił głowę, no to już obijałaby się ona o podsufitkę. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa nie jest w Pumie wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik w testowanym Fordzie ma pojemność 456 litrów. Próg załadunkowy jest w nim dosyć wysoki. Otwór jest duży, chociaż nie powalający na szerokość. Kształty mamy tutaj regularne. Po bokach z obu stron mamy haczyki. Z prawej strony ekskluzywnie jest złącze 12V, a pod podłogą znajduje się coś, co się nazywa Megabox, poza tym, że jest tam też zestaw naprawczy. Megabox ma 81 litrów i jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, ponieważ jest to dodatkowa przestrzeń, którą można też zabrudzić i w łatwy sposób wymyć, ponieważ tu jest korek, można go odkręcić i na przykład różne nieczystości spłukać. Praktyczna rzecz. Aby mieć łatwiejszy dostęp do Megaboxa, można na tych ruszających się elementach ustabilizować półkę bagażnika. Można je również wykorzystać, aby ta półka znalazła się w wyższym położeniu, więc jest to kolejna zmyślna rzecz. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1216 litrów. Podłoga przy złożonym drugim rzędzie ma jednak bardzo wysoki uskok. Podsumowując, Ford Puma przed liftingiem był moim zdaniem dobrym do jazdy crossoverem i po liftingu sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Ma on teraz lepsze technologie na pokładzie, co wypada przy okazji odświeżenia zaliczyć na plus. Za to eliminację części fizycznych elementów sterujących na minus, zmiany w designie kabiny oceniam neutralnie. Trzeba jedynie brać poprawkę, że testowany model nie jest propozycją, jeśli ktoś szuka możliwie taniego, niewielkiego crossovera. Też nie każdy będzie zwolennikiem tak wysilonego, trzycylindrowego silnika. Jeśli ktoś jednak będzie miał te kwestie na uwadze, to podczas użytkowania samochód później nie rozczaruje.
I to wszystko, co przygotowałem o poliftingowej Pumie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam Carlis w polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!